Royal Rumble, który daje nam niesamowitą walkę w main evencie WrestleMania, w której możemy wybrać sobie przeciwnika, czy to będzie mistrz WWE, czy mistrz wagi ciężkiej. Decyzja należy do nas, ale są też inne metody. Można na przykład wygrać walizkę Money in the Bank, w której posiadamy kontrakt na walkę o mistrzostwo w każdej chwili, w każdym momencie. Możemy po prostu wbiec w trakcie walki i zrealizować nasz kontrakt w najbardziej dogodnym momencie dla nas. Ale my przejdziemy do czegoś innego. Damy wszystkie pasy, które są w WWE, jednemu zawodnikowi i zobaczymy, czy da radę je utrzymać aż do samej WrestleMania. Ja jestem Exeter i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Seria Champ to Champ. Zaczynamy. A jako pierwszego przetestujemy sobie Romana Reignsa, także zapraszam do oglądania. I zaczynamy od WWE WrestleMania Backlash, na którym Roman Reigns zmierzy się z Cody Rhodesem o Undisputed WWE Championship. Jak widzimy, nasi zawodnicy już są w trakcie wejścia na ring. Widzieliśmy Cody'ego Rhodesa i Romana Reignsa dzierżącego wszystkie nasze pasy. A tak zakończyła się właśnie ta batalia. Roman Reigns Superman Punchem w narożniku, odbijając się od liny, waląc Cody'emu Rhodesowi Speara. Mamy 1, 2, 3 i nasz czempion zostaje mistrzem i zachowuje wszystkie tytuły mistrzowskie na swoim koncie. Następną galą, zaraz po Backlash, mamy Hell in a Cell, w którym Roman Reigns zmierzył się najpierw w tag teamie z Sethem Rollinsem. Stare The Shield powróciło. Roman Reigns i Seth Rollins bronili pasów WWE Raw. I tutaj mamy skróty tej walki. Najpierw Seth Rollins, tutaj ładne pedigree. Mamy 1, mamy 2, ale to było za mało na Usos, więc musieli chłopaki wymyślić coś więcej i mamy tutaj stompa od Setha Rollinsa. Widzimy, że Seth Rollins wcielił się w taką rolę kierującego zawodnika. Widzimy, że Roman tutaj trochę nie ogarnął i tutaj mamy piękną akcję stomp z narożnika, ale to i tak nie wystarczyło, bo Roman Reigns znowu był lekko spóźniony i Usos przerwali liczenie, a tutaj mamy zmianę. Roman Reigns takim spearem wchodzi w narożnik i przypina 1, 2, 3 i The Shield broni tytułów Monday Night Raw Tag Team Championship. Ale na tej samej gali Roman Reigns nie zakończył swojej batalii. Miał do obrony jeszcze jeden pas Undisputed WWE Champions z Kevinem Owensem w Hell in a Cell meczu. I tu widzimy, że Kevin Owens tutaj zainkasował pięknie Romanem Reignsem, aż się rozwaliła klatka. Ta walka w większości czasu toczyła się właśnie na klatce cały czas. Ta walka trwała naprawdę chyba z 40 minut, z czego 35 minut chłopaki walczyli na klatce, aż do momentu, widzimy tutaj Speara od Romana Reignsa. Tu chłopaki byli już naprawdę bardzo wycieńczeni i stało się coś takiego. Roman Reigns Superman Punch zcharge'ował się, kazał się podnieść Owensowi i po prostu wykonał na nim spear. I ten spear spowodował ułamanie się topowej klatki. Kevin Owens spadł do ringu i mamy liczenie 1, 2, ale to było za mało. I walka znowu przeniosła się na górę klatki i toczyła się tam z jakieś dobre 10-15 minut jeszcze. Były tutaj potężne wymiany od Romana Reignsa, tutaj od Kevina Owensa były bardzo przeróżne, wszelakie akcje na topie klatki, ale nic nie skutkowało zwycięstwem. Walka trwała około 40 minut, aż w końcu Roman Reigns kombinacją ciosów tutaj spearem zrzucił znowu Kevina Owena na sam dół, na ring z topu klatki, zeskoczył i postanowił zakończyć ten pojedynek. 1, 2, 3 i Kevin musiał skapitulować i nasz mistrz dzierży od 3 gal wszystkie tytuły mistrzowskie, żadnego jeszcze nie stracił. Zaraz po Hell in a Cell była mała gala NXT In Your House, na którym
tutaj chłopaki bronili tytułów tag teamu NXT przeciwko tutaj naszym meksykańskim kolegom. I tutaj widzimy Seth Rollins z takim pięknym kolankiem. Próbował na samym początku już zakończyć tą walkę, ale to tylko było na jeden. Tutaj mamy piękną akcję Romana Reignsa, takie ukrzyżowanie z powerbombem poza ringiem i to na pewno musiało zaboleć przeciwnika, a tu mamy zakończenie tego pojedynku, mamy stompa od Setha Rollinsa, mamy liczenie raz, dwa, trzy i chłopaki zatrzymali pasy tag teamu NXT i po prostu kontynuowali swoją serię. Ale na tej samej gali Roman Reigns miał jeszcze jeden tytuł do obronienia. Tym tytułem był North American Championship przeciwko Dragonowi. I Roman Reigns tutaj zaczął bardzo pięknie ten pojedynek od takiego Suicide Dive'a. No coś pięknego. Tak wielki zawodnik wykonujący taką akcję to jest zawsze coś. I tutaj mamy znowu z poprzedniej walki ukrzyżowanie z powerbombem i to już się szykowało do końca. Tutaj widzimy, że Jimmy Uso trochę Romanowi pomagał. W końcu są w Bloodline, więc wszystkie triki dozwolone. I mamy Superman Punch do narożnika i mamy odbicie od lin Spear i tak się kończy ta walka i obrona tytułu przez Romana Reignsa. 1, 2, 3 i Roman Reigns dalej jest mistrzem North American Champion i dalej ma pełną pulę mistrzostw na swoim koncie. Nie stracił jeszcze żadnego pasa i oby tak dalej. Liczymy na to, że nasz mistrz zostanie mistrzem jak najdłużej, ale teraz zbliża się Money in the Bank, na którym Roman Reigns bronił pasa Stanów Zjednoczonych przeciwko Mustafa Aliemu i powiem wam, że ta walka należała do jednej z najłatwiejszych Romana, tak patrząc na wszystkie jego walki. Tutaj szykował się już Superman Punch i tutaj Roman Reigns nie trafił tym Superman Punchem, ale stwierdził, że trzeba to powtórzyć, poszedł do drugiego narożnika, mamy Superman Punch, tym razem już trafiony i to wystarczyło, aby pokonać Mustafa Aliego. 1, 2, 3 i Roman Reigns broni United States Championa. Na razie nasz mistrz niepokonany, oby tak dalej. Jedziemy do końca jako niezwyciężony mistrz. A teraz widzimy NXT The Great American Bash na linii i znowu Dragunov rzucił wyzwanie Romanowi Reignsowi od North American Championship. Tym razem walka była zacięta, była ciężka i tutaj mamy takie wejście ala z główki i to ku zaskoczeniu wszystkim starczyło, aby pokonać Romana Reignsa i jak widzimy Roman Reigns traci pierwszy pas ze swoich bioder i to jest North American Championship przeciwko Dragunowi, ale nie ma co zwalniać. Jesteśmy w drodze na SummerSlam, a tutaj już czeka nas kolejny przeciwnik Kevin Owens, który jest głodny Undisputed WWE Championship i rzucił wyzwanie Romanowi. Walka była bardzo zacięta, oczywiście była to walka Last Man Standing match. Tutaj widzimy, że Roman zdzielił Kevina Owensa schodami i było bardzo, ale to bardzo blisko, aby wygrać ten pojedynek. Sędzia zdążył doliczyć już do 7, do 8 nawet i Kevin Owens nagle jak usłyszał 8 szybko się podniósł i po prostu kontynuował walkę, ale widzimy tutaj Roman Reigns, Superman Punch w narożniku i Spear i to powinno wyjaśnić sprawę i zaczęło się liczenie. Czy Roman Reigns, czy to starczy? Czy to starczy na Kevina Owensa? Czy to starczy? Nie, to nie starczyło na Kevina Owensa. Roman dobrze o tym wiedział, więc podniósł go i stwierdził, że trzeba to zakończyć tak jak trzeba to zakończyć. Dostał Kevin Owens jeszcze raz schodami i tutaj już mamy finałowe liczenie 8, 9 i mamy jeszcze 10 i Roman Reigns broni Undisputed WWE Championship. Tracąc na razie tylko jeden tytuł przez tak dużo gal, jest to jak dla mnie bardzo, bardzo dobrym
wynikiem. Nie ma się czego wstydzić, strata jednego pasa to jest nic, a teraz zbliżamy się do Extreme Rules. Jest to bardzo ciekawa gala i tutaj rzucił wyzwanie naszemu mistrzowi Finn Balor w meczu o Undisputed WWE Championship na zasadach Extreme Rules, czyli wszystkie triki dozwolone. Można było używać krzeseł, kij i tutaj widzimy, że Roman wykorzystał to i w pierwszych minutach walki już wykorzystał Sledgehammera, żeby obić tutaj Finna Balora, ale widzimy, że Finn Balor nie był dłużny tutaj, raczej nie pozostał zbyt długo dłużny, już wyciągnął drabiny, już tutaj zaczął coś kombinować i w ostateczności wszystko zakończyło się w ringu. Tutaj mieliśmy takie podcięcie i kuda gra i to starczyło, aby powalić naszego czempiona. Zaczęło się liczenie 1, 2, 3 i mieliśmy nowego mistrza Undisputed WWE Champion i pasa Romana się zakończyła. Roman stracił 2 tytuły i nie zapowiadało się, żeby to szło w dobrym kierunku, a już na horyzoncie było widać Survivor Series, które zbliżało się szybkimi krokami i kolejny przeciwnik Big E, głodny World Heavyweight Championship. I tutaj mamy piękny rzut do narożnika, Roman Reigns, Superman Punch i mamy co? Mamy Spear. Raz, dwa, trzy, mamy Speara i liczenie. 1, 2, ale to za mało. To jest za mało na Bigiego i Big E tutaj wyszykował szybką kontrę dla Romana Reignsa. Big Ending i przypięcie, liczenie, czy nasz mistrz się podda, czy nie. Mamy 1, mamy 2, mamy tylko 2. Roman Reigns się nie poddaje, ale widzimy, że tej akcja przenosi się bliżej narożnika i Big E znowu łapie Romana Reignsa i znowu mamy Big Ending i to może być tyle. Tego Roman Reigns może już nie wytrzymać. Jest blisko linii, może złapie linę. 1, 2, niestety nie. Mamy 3. Big E pozbawia Romana Reignsa World Heavyweight Championship tytułu i teraz mamy kolejną galę NXT War Games i tutaj już mamy po raz kolejny Dragonowa, który wyzwał Romana Reignsa raczej Roman Reigns wyzwał go o walkę na pas o North American Championship i tutaj mamy Spear z narożnika, mamy 1, mamy 2, mamy 3 i Roman Reigns odzyskuje North American Championship i to zmniejsza jego pulę straconych pasów o 1. Posiada on wszystkie pasy z NXT. Odzyskał ten, który stracił. A teraz mamy Royal Rumble i pojawia się kolejny przeciwnik Romana Reignsa, Gunther. Ale czy Gunther da radę Romanowi Reignsowi? Już widzimy Romana Reignsa w narożnikach. Mamy Spear. I zobaczmy, czy to starczy na Gunthera, czy nie. Jesteśmy bardzo blisko narożnika, ale Roman o tym wie, żeby Gunther nie złapał się liny, żeby nie przerwał liczenia. Mamy 1, mamy 2, mamy 3 i Roman Reigns broni pasa interkontynentalnego przeciwko Guntherowi i nie traci kolejnego tytułu. Wręcz przeciwnie, szykuje się kolejna gala, którą jest Elimination Chamber, na którym Roman Reigns ma szansę odzyskać swoje złoto, a mianowicie Undisputed WWE Championship. To już widzimy jego przeciwników AJ Stylesa, aktualnego mistrza Finna Balora oraz Kevina Owensa wchodzącego już do ringu. Szykuje się też Rey Mysterio oraz The Miz. Bardzo potężni zawodnicy w klatce i widzimy, że to już jest pierwsze wpuszczenie zawodnika. Wiemy, że Elimination Chamber zaczyna się z 2 zawodnikami. AJ wchodzi jako trzeci i jako czwarty dołącza do walki Finn Balor, który prawdopodobnie wolałby wejść jako ostatni, bo jeżeli jesteś broniącym tytułu, to nie chcesz wychodzić jak najszybciej, chcesz trochę tej energii oszczędzić, a to jednak jest lekki wysiłek i widzimy, że Roman Reigns wchodzi jako kolejny zawodnik. Jeszcze został tylko Kevin Owens, który już właśnie dołącza do pojedynku i zobaczymy, kto będzie pierwszy wyeliminowanym zawodnikiem z Elimination Chamber. Mamy lekkie zamieszanie w ringu, ale widzimy, że AJ łapie The Miza, mamy Styles Clash i liczenie 1, 2, 3 i to starczyło, aby wyeliminować The Miza. AJ z eliminacją The Miza, proszę bardzo. A tutaj mamy
suplex od Romana Reinsa, stunner od Kevina Owena i mamy przypięcie czempiona Fina Balora 1, 2, 3 i już jesteśmy pewni, że mistrzostwo WWE Undisputed zmieni swojego właściciela. Zostały już tylko AJ Styles, Rey Mysterio i Roman Reigns i Rey Mysterio pięknym frog splashem z narożnika na AJ'a Stylesa i to starczyło, żeby go wyeliminować. Tutaj widzimy Roman Reigns próbuje takiego dropkicka, Rey Mysterio mu oddaje tak zwanego weselnego kopniaka. Tutaj mamy frog splash znowu z narożnika i czy to starczy, żeby pokonać Romana Reignsa? Są już wycieńczeni, pojedynek trwa długo, to już jest końcówka 1, 2, 3 i niestety Roman Reigns nie odzyskał swojego tytułu, a Rey Mysterio dzierży teraz WWE Universal Undisputed Championship, a my już jesteśmy blisko końca. Mamy NXT Stand Delivery i tutaj mamy pojedynek o pasy tag teamu NXT Tag Team Championship w Triple Threat meczu. Triple Threat Tornado Tag Team Match. Wszyscy zawodnicy są w ringu. Tutaj widzimy piękne falcanery od Setha Rollinsa. Mamy stomp z narożnika. Jest straszna zadyma poza ringiem, więc Seth Rollins stara się to wykorzystać. Mamy 1, mamy 2, mamy 3 i Seth Rollins daje zwycięstwo naszym panom z The Shield i Roman Reigns zatrzymuje pas NXT Tag Team Championship i zbliżamy się do ostatniej gali w roku, czyli WrestleMania, na której Roman Reigns podejmie Almighty'ego Bobby Lashley'a i to będzie bardzo potężny pojedynek o pas Stanów Zjednoczonych. Nasz mistrz już jest gotowy, nie chce stracić na zakończenie roku swojego pasa, chce, żeby jak najwięcej złota zostało na jego biodrach. Nie ma co tracić pasa, a tutaj mamy Bobby Lashley przejmuje kontrolę, mamy Full Nelsona na Romanie Reignsie, czy to starczy, czy Roman Reigns się podda. Widzimy, że zwija się z wóla, ale nie, tutaj widzimy, że adrenalina trochę poszła, rozrywa uścisk i mamy przerzut i super Roman Reigns dał radę. Mamy rzut do narożnika, standardowy Roman Reigns, Superman Punch, unik closeline'u i spear i mamy liczenie, będzie liczenie, mamy liczenie i mamy raz, mamy 2, mamy 3 i Roman Reigns broni United States Championship i tutaj się kończy stymulacja roku naszego zawodnika. Jak tam, widzu? Dotrwałeś do końca tego odcinka? Podobało Ci się? Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, napisz w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć jako następnego obrońcę pasa. Ja się z Tobą żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku z WWE Universe Moda, czy właśnie Champion to Champion. Siemanko i cześć.